Cześć, cześć, w kolejnym odcinku Motovloga. Dzisiaj temat rozwinięcie wczorajszego postu na Instagramie o tym, co mi daje jazda na motocyklu. Tak stwierdziłem, że to może być fajny materiał na vloga. Oprócz tego, co oczywiste, jazda na motocyklu daje ten sprawny transport, tak, jak jest pogoda odpowiednia, to jest szybki, w sezonie letnim tak naprawdę najsprawniejszy transport, jaki sobie mogę wymyślić, bo przejadę w miejscach, w których normalnie są korki, bo przez moją drogę szybciej wyjadę. Może nie to, że zaraz jestem w stanie coś dużego przewieźć, bo nie, wiadomo, ale jakieś małe zakupy, pyk, wsiadam na motocykl i jadę. I to jest jedna z tych rzeczy, która jest na plus w motocyklach. Drugi temat, już tak przechodzimy do meritum, tak w zasadzie tego, co mi daje jazda na motocyklu, bo ten szybki transport to jest taki dodatek, tak powiem. Po pierwsze, co daje? Czyszczenie głowy. Wsiadasz na motocykl i jakby wszystkie te fuck-upy, asapy, problemy schodzą gdzieś na dalszy plan. Czasami nawet się uda wywiać je z głowy, bo jesteś tu, teraz. To jest istotne, że się jedzie przed siebie, że nie masz czasu na rozmyślenia o jakichś pierdołach, tylko się skupiasz na drodze, ewentualnie, żeby pogadać do siebie, no, albo do was. I to jest bardzo oczyszczające. Wcześniej trochę dawało to bieganie, do którego, by the way, muszę wrócić koniecznie, bo mi tego strasznie brakuje, no ale my o tym dzisiaj. I to wywietrzenie głowy z problemów podczas jazdy na motocyklu ratuje wiele razy skórę, no wierzcie mi. Byłoby ciężko, gdyby nie taka odskocznia, zwłaszcza w tych latach z pandemią, gdzie jakoś tak pozamykali nas w domach i wtedy pojawił się w moim życiu motocykl i wkręciłem się na maksa. Także taki terapeutyczny aspekt jazdy na motocyklu też jest. Polecam, jeśli ktoś ma coś na głowie. A drugi taki główną wartość, którą daje jazda na motocyklu, to pewnego rodzaju wolność. Ale to nie jest taki slogan, że tam jazda na Harley'u, wolność, wiatr we włosach i w ogóle. Hello. Po pierwsze, jeździsz w kasku i wiatr we włosach to tylko w otwartym, a znam tyle osób, które jeżdżą w otwartych kaskach.
bo to po prostu niewygodne. Zwłaszcza w naszych jakby stronach, gdzie jest dosyć wilgotno. Owady śmigają na prawo, lewo. Jest po prostu wrednie jeżdżąc w otwartym kasku, bo wszystkie muszki twoje. Poziom białeczka wpada, ale ja o wolności. Taką wolność, że wsiadasz na motocykl i tak naprawdę odchodzi ten taki aspekt, że co ludzie pomyślą? No to fakt, co mnie to interesuje, nie? Ja sobie jadę na motocyklu. Mogę sobie pojechać tam, gdzie chcę. No niby samochodem też. Ale jednak samochód bardziej służy do tego, żeby pojechać, w większości ludzi służy do tego, żeby przejechać od punktu A do punktu B. Z domu do roboty, na zakupy, z powrotem. Ewentualnie urlop raz w roku. Pyk. To jest cała jazda samochodem. Nie wiem, może nie wszyscy tak jeżdżą. Ale generalnie. A jazda na motocyklu to jest inna brocha. Tu wsiadasz, jedziesz zatankować i robisz 100-150 km i znowu musisz tankować. I cię mało co ogranicza w kontekście gdzie jedziesz, dokąd, po co. Bo to jest trochę jak, wiecie, jazda na rowerze w dzieciństwie. Wsiadasz na rower i jedziesz. Nie musisz mieć celu. Po prostu jedziesz. I to jest właśnie ta wolność motocyklisty. Tak ja to widzę. No i drogi, po których jeździsz. Chyba ostatni temat, jaki ruszyłem na Instagramie. Widzę po sobie, jak jeździłem samochodem, zanim zacząłem jeździć na motocyklu. To była najszybsza droga z punktu A do punktu B. Zawsze. Nie szukałem tego szlaku obok, jakiejś drogi alternatywnej. Nie, w Bieszczady trzeba było dojechać pyk, najszybciej jak to możliwe. Bardzo się cieszyłem, że budują ekspresówkę do Rzeszowa. S19 to było, nie wiem, można powiedzieć, zbawienie dla tych, którzy jeżdżą w Bieszczady samochodem. Bo zamiast 3,5 godziny do Rzeszowa, w Rzeszowie jesteś w stanie, do Rzeszowa jesteś w stanie dojechać w półtorej. Załóżmy. No tak, no bo to 140, kurczę, no 120, nie? Dlatego półtorej. W półtorej godziny jesteś w stanie dojechać z Lublina do Rzeszowa. No gdzie? 3 samochody są, człeniu, kurde. Masz 40, facet. No kretyn. No i właśnie. No. Ale motocykliści jeżdżą jak wariaci. Ale wracając do szlaków. A w momencie, kiedy wsiadłem na motocykl, wiecie, to był instynkt samozachowawczy trochę. Założyłem, że na 125 na drogę krajową, no nie hu. W ostateczności. Bo się po prostu boję, bo ludzie są porąbani. Tak jak widzieliście przed chwilą.
i jeżdżą jak wariaci. I po prostu najnormalniej w świecie na małym motocyklu, który też nie ma możliwości za bardzo ucieczki przed tirem, żeby go wyprzedzić czy coś, to no, droga krajowa jest taką naprawdę ostatecznością i to musi być ta taka, nie powiem gorsza droga krajowa, bo w tym temacie właśnie jest to, że to wcale nie jest gorsza droga, ale tam mniej uczęszczana, jak nie wiem, na północ droga 66, obłęd, tam w ogóle samochodów żadnych nie było, a na równoległej 19 zatrzęsienie. Drogą krajową 91 bardziej na północ jechaliśmy, to było jedno z najbardziej fantastycznych doznań, jakich doznałem na drodze jadąc motocyklem, bo była szeroka droga, pięknie położona i absolutnie, prawie całkowicie pusta, ale odkrywamy szlaki. Na motocyklu jeździ się drogami takimi no mistrz. Ja nie kumam, po co? Co mu to daje? 3 minuty zaoszczędzi, może na całym dniu? Może. No ale dobra, wracając po raz kolejny do wybierania dróg i szlaków, po których się jeździ. Ja jestem jeszcze w tej sytuacji, że jeżdżę na chopperze cruiserze, więc w teren nie zjeżdżam, jakoś nie jara mnie zjechanie w błoto i to się chyba raczej nie zmieni. No wiesz, kto wie, no, nigdy nie mów nigdy, no ale nie, raczej się nie zmieni, raczej jestem szosowy, ale drogę teraz wybieram taką, po której samochodem zapewne nigdy bym nawet nie wpadł na pomysł, żeby nią pojechać. Tak to najczęściej przez te ostatnie 3 lata jest, że jeżdżę po drogach, którymi normalnie samochodem nie jeździłem. Pamiętam swoją pierwszą drogę w Bieszczady w ogóle. Peugeotem 106. Żeby nie jechać drogą krajową, pojechaliśmy drogą wojewódzką numer 835 i to było takie masakryczne doznanie, że przez następne 20 lat prawie tamtędy nie jechałem. Było wąsko, kręto, nawierzchnia była tragiczna. I od tamtej pory nigdy tamtędy nie jechałem, nawet się nie zapuściłem na odrobinę, na kawałeczek drogi numer 835 i żyłem w nieświadomości. Najnormalniej w świecie tak to mogę powiedzieć, żyłem w nieświadomości. Bo w momencie, kiedy wsiadłem na motocykl i moja pierwsza droga w Bieszczady na motocyklu to była droga numer 835, rozkopana niemiłosiernie, remont za remontem, ale to była najlepsza decyzja ever, chociaż ruch był spory wtedy i ciężarówki z drewnem i tak dalej, ale o to chodzi w jeździe na motocyklu, żeby było kręto, wąsko i ruch był mniejszy niż na przykład tutaj. Tu za płotem jechałem raz w życiu.
zresztą parę tygodni temu. Nie kręci mnie to w ogóle, nie ciągnie mnie tam, przeraża mnie to. Nawet powiem wam tak, podczas kursu na prawo jazdy wsiedliśmy na KTM-a i żeby pojechać na drugi koniec miasta, to instruktor stwierdził, że to będzie zajebisty czas na to, żeby pojechać ekspresówką i pojechać trochę szybciej niż na tym. Nie było to doznanie fajne. Jechałem 125, no wiadomo, 125 i nie podobało mi się. Za szybko, za bardzo wieje, za dużo rzeczy może się wydarzyć. Nie. Dlatego jak się wybieram w Bieszczady, to najbliższe doznanie ekspresówki to jak jechałem wzdłuż niej. Bum. I to była fajna droga. I odkrywanie dzięki temu, że jeździ się po szlakach takich mniej uczęszczanych i takich bardziej bocznych, odkrywa się miejsca, których normalnie samochodem się nie odkryje. Znaczy inaczej, no odkryje się, bo tak, ale że cię to tam nie zaprowadzi, jeśli jeździsz tylko samochodem. Nie masz w sobie, nie wiem, genu odkrywcy, tego takiego chęci poznania i tak dalej, no bo to nie każdy ma, nie każdy lubi, ale ci, którzy jeżdżą na motocyklu, bum, każdy ma i nagle każdy lubi. Co jest moim zdaniem bardzo, bardzo, bardzo fajne. Bo jak inaczej poznać okolicę, jak nie bezpośrednio się z nią stykając. I to właśnie daje mi jazda na motocyklu. Z samochodem przez Słonna tyle lat jeździłem w Bieszczady, nigdy tam nie byłem. Jechać przez Ulucz i Mrzygłód? Kurde, po co? A na motocyklu? Nie wyobrażam sobie innej drogi. Serio. Wielka Pętla to jest genialna droga. Uwielbiam ją. Mógłbym nią jeździć do roboty, naprawdę. Mógłbym nią jeździć codziennie. I by się pewnie nie znudziła. Ale ile dróg jest obok Wielkiej Pętli, po których pewnie jeszcze nie jechałem i o których nie wiem, że one tam są, to moje. Droga przez Terkę z z Dążycy przez Terkę w stronę Polańczyka, no mistrzostwo świata, ale samochodem tamtędy nie jeździłem nigdy, może raz. A na motocyklu to jest po prostu jedna z bardziej genialnych dróg, jakie widziałem. Samochodem nie wpadłbym na pomysł, żeby jechać bocznymi drogami zgodnie z przepisami nad morze przez, albo z nadmorza 14,5 godziny. Tak, never ever bym na to nie wpadł. Po prostu wykombinowałbym to tak, że wpadam na autostradę, pomimo że muszę za nią zapłacić i pewnie będę stał w korku, ale po prostu dojadę i tak szybciej niż 14,5 godziny. A na motocyklu
Jak na razie? Motocyklowa przygoda życia chyba. No to jest jeden z tych tematów, które zawsze będą what? Co on zrobił? Po co? Ale zrobił. No. I tak. Jazda na motocyklu jest zajebista. Nawet jeśli jeździsz na motocyklu o pojemności 125, który, no umówmy się, nie jest ani szczytem technologii, bo nie jest, ani osiągów, ani prędkości, ani zasięgu, ani... Pewnie większość z nas wygląda na tych 125 jak na psie. Pewnie tak jest. Ale i czyj to problem? Daje to tyle samo fanu, co i duży motocykl. I można nim pojechać nad morze z Lublina nawet w jeden dzień. Można. Można pojechać w Bieszczady i się kręcić po serpentynach. Uwaga, teza bardzo kontrowersyjna pewnie dla tych, którzy jeżdżą na Wielkim GS-ie albo nie wiem, na Harley'ach. To jest do zjazdów w dół dużo sprawniejsza niż te wasze gigantyczne maszyny. Ja na tych zakrętach robię pyk, 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 pyk i przejechałem, a wy się musicie składać, proszę państwa. I jak słyszę ten taki bełkot, że prawdziwy motocyklista to musi mieć, no tam z tym prawem jazdy, dobra, ale że motocykl to jest dopiero tam od, nie wiem, od pół litra w górę. Kurde, ludzie, już to kiedyś mówiłem. Bełkot. Patrzcie na to. 37 200 km. I co? Jak patrzę po ogłoszeniach tych dużych motocykli, rzadko który 8-letni motocykl ma taki przebieg. Więc co? Nie da się? Da się. Nieważne na jakim, ważne, żeby z umiarem i z głową. I dojedziecie wszędzie. Nie dajmy się zwariować. Znaczy, zwariujmy na punkcie podróży na motocyklach. Bo to jest naprawdę mega. Dobra, dzięki, bo się rozgadałem. Dzięki za dziś. Na spontanicznym odcinku trochę, bo została mnie środa, a nie miałem nic nagrane, bo padało. Dlatego ten temat. I się tak rozgadałem, jak zwykle. Dobra. Take care. Trzymajcie się, bawcie się dobrze. Miłego dnia. Widzimy się pewnie w środę. A później jedziemy w Bieszczady. Dobra. Take care. Zostawcie kciuka w górę, jak jest ok. Zostawcie jakiś komentarz, czy macie podobne przemyślenia o jeździe na motocyklu. Aha, jeśli macie inne, to też zostawcie, bo może coś nauczę. Zostawcie subskrypcję, jeśli tego nie zrobiliście, a wam się to podoba. Tam o dzwoneczku nawet nie przypominam, nie mówię. No i widzimy się. Dzięki, hej, hej.